Siemaneczko, z tej strony pan Szpik i witam was znowu w grze Two Walls. Skończyliśmy tutaj w tej wiosce rybackiej oczywiście. Ja poza odcinkiem tutaj pobiegałem, popolowałem na różne zwierzątka i polewelowałem sobie. Mamy teraz poziom 42. Znalazłem też fajną grotę tutaj na południu. Ostatnio skończyliśmy też przyjmując to zlecenie, żeby poradzić sobie ze skapularii, którzy po prostu sprawiają problemy tej wiosce tutaj. I tym się dzisiaj zajmiemy, ale zanim tam pojedziemy, to byśmy przejechali się po wiosce i zebrali questy, choć chyba tylko jeden quest nam chyba tylko tutaj został w samej wiosce do zebrania. Od tego typa. Welcome, young one. Fancy a nice bit of fish, eh? Nay, not today. Could an old fisherman ask you for a small favor, perchance? That depends on the favor. The big shoal of fish that comes every year is due in our fishing grounds. But Virgil and his pirate crew are out there. So what can I do about it? You could tell him a story of a bullion ship on its way to Ashos by way of the Western Passage. He's so greedy he'll leave like a shot. Why do you think he will believe me then? He will. He's always looking for information from strangers. Pretends to be a trader, he does, the pirate. Methinks you'll find him and his crew at Stickle Bay Beach. Not to worry. Virgil will find other ships to plunder out there. He'll have no time for revenge. Rumour has it that his former crew just vanished without a trace. But he got a new crew, and they've been here too long. Aye, farewell then. No dobra. No więc mamy tutaj zadanie, żeby oszukać pirata. No z jednej strony, no powiedzmy, że trochę słabo ze strony tego typa, że wysyła pirata gdzieś daleko, żeby on sprawiał problemy komuś innemu, a nie jemu, ale z drugiej strony, ciężko jest typa nie zrozumieć, jakby po prostu próbuje samemu prowadzić biznes, nie? A w tym świecie po prostu służby porządkowe są jeszcze gorsze, jeśli to możliwe, niż robaklandzka policja. Kurwa, Polacy, robacy, kurwa. Więc ciężko się dziwić, że do takich metod muszą się tutaj właśnie różni biznesmeni uciekać. Dobra. To żeby rozwiązać sprawę skapularii, to my najpierw musimy udać się tutaj do tego maga. Więc naturalnie już jedziemy. No tutaj to miejsce, gdzie... A nie, to nie jest to miejsce. Gdzie tutaj ostatnio potłukliśmy tych bandytów. A tutaj... O, tutaj są orkowie. O tym, powiem szczerze, kompletnie nie pamiętałem. Że tutaj można orków spotkać. No. Dobra, aktywujmy sobie też od razu teleporter, żeby móc już się po prostu szybko przemieszczać po jakby całej mapie. Jest ten nasz mag. Dobra. No i rozmawiamy z nim. Oczywiście. A stranger. And what, pray, do you want of a poor old man? I need to gather information about the Scapulari. They seem to harass the people of Clovely at will. Scapulari? You have come to the right place. I study the Scapulari. So what can you tell me of these creatures? In this case, when the Scapulari appear, Yatalin is angered. And until Yatalin is satisfied... Can any action be taken? Aye, stranger.
but the instrument and the cause of his anger must first be known. I believe that these originate in the dunes near Clovely. If you wish to help, you must go back to the village and find out what occurred. Bring me this information, and I will then tell you what your next action will be. Don't worry, my friend. I investigate scapulari disappearances as well as their appearances. And I will surely find another group of scapulari soon. Aye, but they may appear again. Mayhap stronger and more aggressive than before. Farewell. No dobrze. No więc widzimy, że tutaj musimy po prostu przeprowadzić śledztwo, dlaczego Jatolen, czyli tutaj w tym świecie gry jest to bóg po prostu przypływów wody i tak dalej. Dlaczego jest wkurzony? Dobra, moment. Zobaczmy tylko, podejrzewam, że tutaj będzie po prostu kolejna kapliczka jakaś czy coś. Nie, nawet nie. Tutaj po prostu kończy się ta posiadłość. Zobaczmy tylko, co jest tutaj na tej odnodze, ale podejrzewam, że nic ciekawego. Jakoś stado wiwern do upolowania. No, oczywiście jakaś kapliczka Maliel, no bo co. Dobra. No i wracamy. I jak ładnie niedźwiedzia sobie przeskoczyliśmy, jak wesoło. Kurde. Okej. No to teraz tak, wracamy sobie powolutku. Tych orków to nie chcę na razie tutaj likwidować. W sumie, właśnie, moglibyśmy pokazać od razu, jak scapulari w ogóle wyglądają, bo tutaj możemy dość szybko skręcić. Tutaj są. Nie będę ich zabijał, jakby to nie jest w naszym interesie. Po prostu pokażę, jak wyglądają. No, jak można zauważyć, po prostu wyglądają jak załoga latającego Holendra z Piratów z Karaibów. Czyli po prostu to są takie różne stwory mające humanoidy, mające po prostu cechy różnych, no po prostu fauny morskiej, nie? No tutaj używają naturalnie magii wody. Tutaj takie strzałki puszczają. No, nie pamiętam, czy jest jakaś inna okazja, żeby polować w ogóle na scapularich, ale my tego robić i tak nie będziemy na razie. Jest jakby masa innych sposobów, żeby sobie tu poekspić. Dobra, i tutaj mamy właśnie, żeby rozwiązać zagadkę, musimy pogadać z tym typem. I need some information. I have no secrets. You may ask freely. Did anything untoward occur in Clovely of late? My brother died over 3 months ago. His wife, Amerline, is in great despair. She weeps still. And you? Do you not grieve for your brother? Life goes on. I still live. Unfortunately, Amerline is not of this world through sadness. Where does Amerline live? Her house is next to mine. She often walks along the shore, but she's usually home at this time. I thank you. Aye, 'tis good. Farewell. No dobrze, i tutaj po drugiej stronie mamy tą kobietę, o której wspomniał ten człowiek. Who are you, stranger? Why do you harass a poor widow? Go. Let me mourn in peace.
I regret your loss. We were so happy. My husband Darwin was a wonderful husband and fisherman. 'Tis 3 months and 11 days since he died. Pray tell me, what happened to your husband? Darwin died while at sea with his brother. Go talk to him, I prithee. My grief is too great. You must have loved him indeed. Verily, I loved my husband. But Yatulin, ruler of the sea, took him from me, although we always made proper sacrifices to the god. Does Yatulin anger you still? Aye, and I have cursed him. I do not know if that was wise. Leave me with my grief, I prithee. Okej, no więc widzimy prawdopodobną przyczynę, dlaczego Yatulin się wkurzył. Ponieważ właśnie tutaj ta zrozpaczona pani go przeklęła, więc teraz musimy oczywiście pójść z tą informacją do magaz. Teleportujemy się do niego, to będzie szybciej. To nie jest jakiś długi quest tak naprawdę. Oczywiście jak połowa questów w tej grze opiera się głównie na gadaniu. You know what happened in Clovely. Aye, Yatulin's anger was invoked because a woman cursed him when her husband died at sea. Unlikely. There must be more. What? To curse a god is not enough? Aye, Yatulin is angry, but he believes he owns the lives of all seagoers. He thinks they are his to claim. If you return to Clovely, try to find out how this man died. Mayhap a clue will surface. Indeed. I shall return to the village now. Okej, to już są te pytania, które mu zadawaliśmy, więc po prostu... No jak widzimy, tak naprawdę Yatulin nie jest aż tak mściwy, żeby zaledwie za zwykłe napluzganie na niego po prostu, jak co po niektórzy się wkurzyć i zacząć wysyłać jakby swoich oprychów, tylko musiało stać się coś poważniejszego i za chwilę oczywiście dowiemy się, co to jest, co tam się konkretnie wydarzyło. What do you want of me? Your brother, Darwin. Tell me all you know of his death, I prithee. Aye, if there were more to tell. He fell out of our fishing boat and vanished into the sea. Could he swim? Mayhap he was fevered. It just happened. Your story does not have the ring of truth. Speak, or I shall ask you with my blade. Oh, I prithee, I wish no strife. The truth is, we were in my house and we argued because of profits we had made. I pushed Darwin too hard and he struck his head on my table. I did not want him to die. And then, what did you do? I buried him far from the village, near the place where the Scapulari had settled. And I told everyone that Darwin died at sea. Your sister-in-law and the villagers, should they not know the truth? Nay, they must not learn of my perfidy. I beg thee, have mercy. You are a worm, no more, no less. I hope you meet the fate you so richly deserve. No dobra, no więc widzimy, że Browen okazał się być zwykłym draniem, który najpierw, no co prawda nieumyślnie, jeśli wierzyć jego obecnej wersji wydarzeń, podczas kłótni zabił swojego brata, ale jednocześnie okłamał wszystkich co do po prostu tego, w jaki sposób ten zginął. Więc wracamy już po raz kolejny do maga. No tutaj jesteśmy po raz kolejny po prostu posłańcem, który cały czas wymienia jakieś informacje. Wiadomości wysyła. Have you found out the details of the death of that fisherman? I believe so. That man, Darwin, did not die at sea. His brother killed him during the fight and lied to everyone about that which happened. Aye, 'tis possible that this caused Yatulin's anger.
He had been cursed unjustly. This reminded him that he himself did not take the man's life, a life he believes to be his property to do with as he wishes. So what does he need in order to be satisfied? The solution may not be acceptable for the people of Clovely, because someone must be sacrificed to Yatolin in place of Darwin. What? Someone else? Someone must perish in the sea for Darwin. Are you sure that Yatolin cannot be satisfied in any other way? Nay, I think not. But you should tell that wench to quiet her curses. Then at least Yatolin's anger may subside a little. Aye, 'tis a good idea. I shall tell her. Even a death at sea may not appease his anger swiftly. No one knows how long that will take. Mayhap 10, mayhap 100 years. And until then, the Scapulari will be still harassing this village? Aye, that's the way of it. I must take my leave of you. Farewell. No dobrze. No więc teraz po prostu pozostaje nam już tylko opowiedzieć całą historię tej wdowie, żeby ta troszeczkę przestała, prawda, jechać po Jatolenie. Dobra. Well met. Ah, 'tis you again. I have sad tidings for you, Amerlin. Nothing you say could be sadder than my present fate. Mayhap. Yatolin did not take your husband. Your brother-in-law killed Darwin in a fight. What? Are you sure? How could he do such a thing to his own brother? The problem has only started, fair lady. Your false accusation and curse made Yatolin angry. That is why he sent the Scapulari. Do you mean that all our troubles with the Scapulari are of my doing? Nay, pray, tell me, what can I do to appease Yatolin? He needs a human sacrifice. Yatolin could not take Darwin's life. Therefore, he wants someone to die at sea to replace him in his watery realm. Is there no other way? If we were to beseech Yatolin and mayhap offer him anything else. You could try, but no one knows how long Yatolin's punishment will last. I believe the people of Clovelly will have to become accustomed to the Scapulari. Ah, me. Yatolin is angered, and my brother-in-law is a murderer and a liar. I never want to see him again. Nevertheless, I prithee, tell him I forgive him. I swear I shall do it. I thank you. Now, I would ask thee to leave me with my sorrows. Farewell. Do not be sad. No właśnie. To teraz musimy następnie pójść pogadać z tym typkiem. Ah me, what misfortune! Is something afoot? Tell me. 'Tis Amerlin. After conversing with you, she ran straight into the sea. Nay, nay. Ah, she must have decided on her fate when we spoke with one another. That is why she wanted me to tell you that she forgives you. Verily, she was a good woman, but why did she do this? She sacrificed herself to Yatolin to make the Scapulari Yatolin's punishers. Leave Clovelly in peace. Ye gods, oh, I feel so guilty. I have lost them both, my brother and my sister-in-law. I regret I cannot find any compassion for you. I must go. La, la. I grieve, I mourn. Help me, ye gods. I mourn and sleep no more. Fajny rym. Dobra. To teraz już prawie skończyliśmy. Nie jest to długi quest, jak widać. Tak naprawdę większość tego questa to słuchanie tego, co mówią ci tutaj, ale nie jest to jakieś długie, szczególnie jak
korzystamy z teleporterów. Dobra, jedyne co zostaje to po prostu aktywować. Znaczy aktywować. No po prostu porozmawiać po raz ostatni z tym magiem tutaj. Żeby dociągnąć ten quest do końca, a potem go zwrócić. What happened in the village? I sense that Jotun's anger fades as we speak. How can you sense this? The Scapulari return to the sea now. Are the villagers of Clovelly safe now? Aye, 'twould seem so, but tell me, what occurred? A widow sacrificed herself. 'Twas indeed sad. I understand. I hope she will meet with her husband on the other side. And the killer. I let him live. He is of no interest. Wise, wise. He may spend his entire life in a state of mourning. I must depart, mage. I understand. I too must depart. Another nest of the Scapulari is south of here. No matter. My grateful thanks. I have never seen the Scapulari retreat in that way at such close quarters. I could not have achieved anything without your help. You are gracious, stranger. Farewell. No dobrze. No i to jest już wszystko prawie. No oczywiście musimy jeszcze oddać tego questa do wioski. I to będzie już tyle. Oczywiście wsiadamy na naszego konika, żeby było szybciej. Wjeżdżamy. I jedziemy do... A nie, on... Kurde. Gdzie był ten typ? A, konkretnie po drugiej stronie. Ja troszeczkę gubię się w tym, jak ta wioska jest zbudowana. Tutaj jest ta studnia i ten typ. Dobra. Have you destroyed the Scapulari? They will harass you no more. A miracle. How did you achieve this? It was not easy. By the way, Amerlene sacrificed her life to save her village. Amerlene, the widow. When her husband died, she lost her zest for life. She had her reasons, but I tell you this, and I know it. From this day, her name should be lauded in all the region's villages. Indeed, stranger. We shall remember her. So, if I may ask, she has then earned the gold for the destruction of the Scapulari? Nay, that is mine. Be honest with me, I warn you. Whatever you say. 650 in gold, as I promised. A wise move indeed. Farewell. Dobra, no oczywiście z naszej perspektywy to już są grosze, ale... Serio. Mamy już 330 000, więc 650 to naprawdę grosze są już dla nas, ale... Dobra, to tak, skoro już rozwiązaliśmy sprawę Scapularich, to teraz wyruszamy na północ, gdzie znajdziemy tego pirata, prawda? Sorry, ale nie chcę się teraz błaśnić, bo angielski rozumiem, umiem pisać po angielsku, ale mówić to ja kompletnie nie potrafię po angielsku, nie? A nawet nie pamiętam dokładnych słów tej piosenki, więc tylko bym fałszował. Jesteś piratem! Jesteś piratem! Okay. Bandits. O, jest teleporter, to sobie go od razu aktywujmy. No i mamy pirata. Wcale nie wygląda jak pirat BTW. I masz ksywę pirat! I jesteś pirat! Trader, and who might ye be? Only a traveler. Getting around as you do, I suppose you see a lot of things that might be of interest to me.
Mayhap, but pray tell, why is a sailor and a trader stuck on this poor piece of land? Why is he not out on the open sea? Good question. I'll tell you, one of my crew stole my compass, and I can't sail too far from shore without it. Indeed. Have you tried to recover it? I sent my crew to get it back, but they only found his corpse in the caves out there, and no compass. Do you think the compass is still somewhere in these caves? Mayhap. If it is there, I could recover it for you. Verily, I would pay you handsomely for it. Anything that brings me gold. But I won't be telling a stranger my trading secrets, will I now? No oczywiście, że nie. See you, stranger. Czekajcie, chcę tylko coś sprawdzić, zanim oczywiście... Tis yourself, then. Have you found my compass yet? Nay, but I shall never fear. See you, stranger. Dobra, to akurat był misklik. Chciałem zejść z konia. Ale chcę sprawdzić jedną rzecz, oczywiście, zanim wypełnimy tego questa. Ta. Let's have a look. Typ jest tak naprawdę takim cieniutkiem. O cholera. Nie zrobiłem... Myślałem, że zrobiłem quick save, a go nie zrobiłem. Dobra. To robię cięcie i za chwilę się widzimy. Dobra. No to już jesteśmy tutaj z powrotem. Już jesteśmy jakby po przyjęciu tego zadania, żeby ten... to tutaj będzie ta grota. Ta. Gdzie mamy właśnie znaleźć ten nieszczęsny kompas tego pirata. Też w sumie fajne jest to, że w drugiej części właśnie... Dobra, tutaj jest droga, taka ukryta, spoko. Fajne jest to, że w drugiej części gry Who are you? What interest do these caves hold for a vagabond like you? I want to find the place where one of Virgil's crew hid. Mayhap I can help you, but you have to swear that you will help me in return. I will not give my word to you if I know not what that something is. It is a matter of great import for me, but a simple task for you, I warrant. Think on this. Without me, you'll find nothing. A mere vagabond you are. I thank you. You will not regret it. Indeed, I hope so. But one piece of advice. You should not be so impolite to strangers. I am no vagabond. You are right. I've been alone for such a long time now that I've forgotten how to converse with people. Pray tell me all. I will do my best. I want you to go to my mother in Clovelly and tell her I'm sorry. Is that all? And I have something for you. A compass. Mayhap you need it. I found it in the caves among a pirate's belongings. That is indeed a stroke of good fortune for me. I must leave you now. I shall speak with your mother soon. I used to live in Clovelly. Then I did something foolish, and I can't go back there. Oh, Virgil's men found him and killed him 2 days ago. Mayhap they forgot to ask him about the compass, eh? Farewell. No dobra. Kończąc moją myśl, fajne jest to, że właśnie do drugiej części Two Worlds, mimo że była no ostatnią częścią, studio Reality Pump, jeśli się nie mylę, już na dzień dzisiejszy nie istnieje, więc trzeciej części nie ma raczej co wypatrywać. Ale właśnie w trzeciej części, którą sobie też kiedyś ogramy, na pewno sobie tutaj też przeszukamy. Fajnie. Ale
do drugiej części właśnie zaczęli dodawać DLC, no nie? Takie dodatkowe historie. Nawiasem mówiąc, wiele było rozczarowujących rzeczy w drugiej części Two Worlds. Była nawet okej grą, ale no niestety. Były tam rzeczy, które w porównaniu właśnie do tej pierwszej części mi się były bardzo na plus, ale... Czujesz się wolny i robisz co chcesz. Jesteś piratem! Jesteś piratem! Dobra, to zanim ruszymy do Clovely, skąd zresztą wyruszymy dalej, to dostarczymy kompas. Kibaki, with or without my compass, I have it here. Ah, here's your money. We can sail away from here now. So, mayhap we'll meet again? See you, stranger. Dobra. I jeszcze... misja wykonana, okej. Chciałem sprawdzić, myślałem, że tą misję trzeba jeszcze zwrócić i chciałem sprawdzić, czy po dostarczeniu tego kompasu, jeśli zabijemy tego typa, to czy na przykład quest zostanie anulowany, ale widzę, że chyba nie trzeba tutaj niczego zwracać, trzeba tylko mamie tego typa powiedzieć, żeby po prostu ten mógł wrócić do domu. W sensie poprosić ją o to, przeprosić i tak dalej. Czy jednak... A nie, jednak tego questa mamy normalnie zwrócić, okej. Has Virgil sailed away now, eh? Eh? Aye, you can catch all the fish you need now. Well done. And here's your gold. No dobra. Farewell then. A no to już trudno. Może sprawdzę to sobie poza odcinkiem. Z czystej ciekawości. Dobra. To teraz szukamy mamy. Jest i mama, Faoda. Hello, traveler. What do you want of me? I have a message for you. A message? Can it be that you met my son on your travels? Good dame, I spoke to him of late. He wanted me to tell you that he is sorry. My boy. Where is he? He should come back home. I have forgiven him long ago. Pray tell me, what did he do? He wanted to go to the fair in the town. I said no. We had no money. And one night, he disappeared with all my savings. He acts before he thinks. Aye, however, if you want him back, he is in the caves. Young man, my heart is full. Farewell. Farewell, young man. No dobrze. No i to tyle, jeśli chodzi o wioskę Clovely. Tutaj już wszystkie sprawy chyba są zakończone. Tak. Myślę, że też możemy kończyć nasz odcinek, bo raczej zmieścimy się w takim czasie, jaki będzie ok do odcinka. Zanim jednak to zrobimy, zobaczymy sobie parę rzeczy. Tak z czystej ciekawości oczywiście. Tutaj są ci zabici przez nas odcinek temu zbóje. W poprzednim odcinku nie mówi się odcinek temu, mówi się dzień temu. Dobra. Albo godzinę temu. Nie mówi się... polski język jest taki piękny, nie? Dobra, bo tutaj znalazłem taką grotę. Zobaczymy sobie tylko szybko, co w niej jest. Tak, z czystej ciekawości, jak zawsze. O właśnie, no tak też podejrzewałem, szczerze mówiąc. No to możemy sobie zobaczyć, jak wygląda właśnie walka ze skapularii. Jedną grupkę sobie pobijemy oczywiście tylko, żeby... Bo inaczej to by była po prostu nuda. No i dobra. No dobra, ja ich tutaj będę oczywiście
poza odcinkiem rabował. A w międzyczasie... No. A w międzyczasie jeszcze byśmy podjechali... Tutaj też w ogóle pająki były w tych, jeśli dobrze pamiętam. W sumie, czy nie było tutaj coś jeszcze? Tak, bo wydaje mi się, że tutaj, pamiętam, że chyba było to coś nawet interesującego. A nie, przepraszam, tu nie były pająki, tylko to były góle. Były ukryte w tych skałach, to dosyć ciekawe. Dobra, w sensie w tych kręgach skalnych, no nie? Wiadomo. Dobra, no znowu mijamy tych orków. Nie chce mi się teraz z nimi bić. Oni w sumie tylko teksturą różnią się, jeśli chodzi o orków lodowcowych. Dobra, zobaczmy, czy... A nie, skapularii nie zniknęli. No to jest dosyć ciekawe. Jak dobrze pamiętam, przynajmniej tak było, kiedy grałem sobie wersję z gazetki, nie? To skapularii normalnie znikali potem, jak już wykonaliśmy tę misję. Problem ze skapularii. No dobra, no dla mnie to jest TeXtSpeak. Dobra. Będę się oczywiście tutaj już lał z tymi typami. Jak widać, nie są jakiś ciekawym. Po prostu kolejny humanoidalny przeciwnik, z którym można sobie powalczyć i sobie poekspić nieco. Dobra, co dalej w ogóle? Co dalej właśnie? No bo przecież... Tak. Następnie musimy... Wioska Windbrick jest i w sumie byłoby fajnie się tam udać, ale moim zdaniem najpierw powinniśmy udać się tutaj do Ho, żeby pociągnąć główny wątek dalej, odwiedzić Katalon i wioskę Czterech Głazów, a potem dopiero skręcić do Windbrick. Właśnie tutaj są takie rozdroża i trzeba dobrze zaplanować sobie, jak dalej pojedziemy. Dobra, ale myślę, że dzisiaj możemy już skończyć, w sensie teraz, bo myślę, że sobie jeszcze tak dobrze mi się gra, że nie rozważam jeszcze nagranie jednego odcinka, ale to nic pewnego. Więc no powiedzmy, że to był taki odcinek już całkowicie poświęcony wyczyszczeniu Klowli ze wszelkich questów, więc dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się następnym razem. Cześć!